Dzień dobry, cześć, z tej strony Paweł Łeszczyński. Chciałbym zaprosić Was na drugi odcinek Lando Podcast, cyklu, który daje Wam szansę na poznanie naszych pracowników. W podcaście odsłaniamy też nieco kulisy pracy w największej fintechowej grupie w Polsce. Dzisiaj porozmawiam z Łukaszem Rogalą, naszym świeżo upieczonym Head of SEO w grupie Lando. Gratuluję i witam Cię w naszym studio. Cześć, dzięki. Okej, no to w takim razie przejdźmy do zasadniczej części naszego podcastu. Na początek podstawy. Może rozszyfrujesz dla naszych słuchaczy skrót SEO? Skrót SEO to jest tak naprawdę Search Engine Optimization, czyli ogół działań, które musimy wykonać, aby nasza strona była przyjazna w zakresie pozycjonowania przede wszystkim w Google. W Polsce funkcjonuje jeszcze dodatkowo pojęcie pozycjonowania, w którym jako tako zawiera się też cały proces pracy nad stroną, jej optymalizacji, budowania nowych treści, ich planowania. Dobrze, to może przejdźmy do przybornika. Czy narzędzia wykorzystywane w pozycjonowaniu w SEO dla branży finansowej różnią się od tych, które wykorzystywałeś wcześniej dla innych branż? Nie, zasadniczo zestaw narzędzi jest taki sam dla każdej branży, natomiast dużą rolę odgrywa to, w jaki sposób te narzędzia wykorzystujemy. Czyli gdybym miał wymienić, to używamy na przykład Screaming Froga, tak, do sprawdzania, jak jest skonstruowana strona, jakie są podstrony, czy są wszystkie najważniejsze elementy z punktu widzenia SEO. I takie same prace podejmuje się dla każdej marki, dla każdej strony internetowej. Natomiast to, co liczy się szczególnie w branży finansowej, to na jakie elementy tej analizy będziemy patrzeć, tak? Więc zestaw będzie taki sam dla wszystkich, natomiast sposób jego wykorzystania będzie na pewno trochę inny. No dobrze, to też w obiegowej opinii mówi się, że to, co poza pierwszą stroną wyników wyszukiwania w Google nie istnieje. Czy w takim razie w ogóle warto pracować nad pozycjami, które są poza pierwszą stroną wyszukiwań? Zdecydowanie nie, natomiast należy obserwować to, co się dzieje ze stroną w momencie, kiedy ją tworzymy, kiedy zaczynamy ją pozycjonować. Jeżeli widzimy, że z dnia na dzień pozycje słów kluczowych rosną, powiedzmy przedwczoraj byliśmy na pozycji 30, a dzisiaj jesteśmy na pozycji 12, to znaczy, że nasze działania są wartościowe i powinniśmy je kontynuować. Natomiast docelowo wszystkie nasze prace muszą skupiać się na tym, żeby wejść do pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania, a najlepiej, żeby dalej, kontynuując je, wejść do pierwszej trójki, tak? Bo tam będzie najwięcej ruchu organicznego dla naszej strony. Okej, to jeżeli jesteśmy przy tym podium, może jesteś w stanie powiedzieć, możesz zdradzić, ile trwa mniej więcej wdarcie się do tego top 3? Dużo zależy od tego, czy strona ma już jakąś historię, czyli czy wcześniej były podejmowane aktywności związane z pozycjonowaniem bądź stworzeniem nowych treści na stronie, czy w ogóle była kiedykolwiek optymalizowana, czy w ogóle kiedykolwiek jakikolwiek specjalista SEO na nią patrzył, a ile lat ma domena, czy cały czas są jakieś prace prowadzone nad jej rozwojem. A średnio dla branży finansowej potrzeba około 6 miesięcy na wypozycjonowanie strony, przy założeniu, że od pierwszego dnia, od momentu jej stworzenia treści są zoptymalizowane pod kątem SEO, jest ich dużo i cały czas są prowadzone aktywności związane z pozyskiwaniem linków, które są, jak wiemy, najważniejsze w kontekście budowania widoczności organicznej. Czyli ta praca to jest właściwie ciągła praca. Tutaj Non-stop. codziennie musicie podejmować jakieś starania, żeby utrzymać, żeby podnosić tą pozycję. Tak, znaczy skłamałbym mówiąc, że to jest robota day to day, a na pewno musimy sprawdzać. W dużej organizacji, gdzie prace nad stronami są cały czas w toku, musimy dbać o to, żeby technicznie wszystko było na jak najwyższym poziomie, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której jakiś element strony zostanie usunięty, bądź coś zostanie zablokowane i przez to pozycja strony może się drastycznie zmienić. Natomiast ciągłą aktywnością i pracą taką, którą trzeba robić, jest pozyskiwanie linków, tak? Ilość miejsc, skąd można pozyskać linki, jest ograniczona, więc my jako specjaliści SEO musimy wyszukiwać nowe miejsca, oceniać ich jakość i przede wszystkim dążyć do publikacji w takich miejscach, tak? Pozyskiwania z nich linków.
Okej, skoro wspomniałeś o tych miejscach, może powiesz, jakie są to miejsca? Jeżeli ilość jest ograniczona, to gdzie można, zwłaszcza w tej branży finansowej, pozyskiwać linki? Takim typowym miejscem do pozyskiwania linków w ogóle dla wszystkich branż jest WordPress. I jest to po prostu miejsce, w którym wszyscy wydawcy, którzy chcą oferować swoje publikacje na swoich serwisach, mogą dodać swoją stronę i za określoną opłatą możemy taki link kupić. Można powiedzieć, że to jest monopolista na rynku? I tak i nie. Teraz powstaje coraz więcej nowych platform, zwłaszcza takich, które wychodzą też poza Polskę. Z zagranicy jest to na przykład Marketing9, więc WordPress jest takim podstawowym źródłem, od którego większość specjalistów SEO zaczyna, natomiast potem warto poświęcić czas na wyszukiwanie swoich miejsc do pozyskiwania linków. No to ze względu na specyfikę branży i specyfikę zawodu nie pozwoli mi powiedzieć więcej, ale Jasne. na pewno nie ograniczamy się tylko do WordPressa. Dobrze. W grupie Lando istnieją dosyć dwa podobne produkty, którymi są porównywarki pożyczek. Jak to wygląda pod kątem SEO? Czy rywalizacja w wyszukiwarce tak bliźniaczych produktów jest wyniszczająca? Na pewno podnosi koszty całego procesu, no bo musimy podobne nakłady finansowe poświęcić na pozycjonowanie obydwu bytów. Musimy tworzyć 2 razy więcej treści, 2 razy więcej czasu poświęcać na ich optymalizację. Natomiast z punktu widzenia pozycjonowania, my ze sobą jako tako wewnętrznie nie konkurujemy. My w ten sposób zajmujemy więcej miejsca w wynikach wyszukiwania. Mając 2 strony, które pozycjonujemy, możemy zajmować 2 pozycje w pierwszej dziesiątce. Więc w efekcie tego użytkownicy trafiają do nas częściej. Mhm. Czyli można porównać to do współpracy w teamie Formuły 1, gdzie obaj kierowcy współpracują Dokładnie tak. na wynik. Dobrze. Ostatnio pojawiła się nowa odsłona portalu pożyczkaportal.pl. Czy w trakcie migracji natrafiliście na jakieś szczególne wyzwania? Sam proces migracji przebiegł bez zarzutu. Było trochę prac związanych z dogrywaniem, z poprawianiem drobnych elementów, co do których mieliśmy wątpliwości, zwłaszcza w kontekście wyglądu poszczególnych elementów, bo sama mechanika, sam sposób działania strony nie uległ zmianie. Zmienił się tylko wygląd jako tako i zmienił się kod strony, więc dbaliśmy o to, żeby zachować jak największą dostępność, więc to taka nie była bezpośrednia migracja, ponieważ nie było większych zmian na przykład w zakresie struktury adresów URL, nie trzeba było robić żadnych przekierowań. Natomiast problemowe było to, że pojawiały się nowe pomysły, które trzeba było oddzielić na etapie migracji od ewentualnego rozwoju w przyszłości. Okej. A jak wygląda konkurencja, jeżeli chodzi o pozycjonowanie w branży finansowej? Czy ta rywalizacja jest bardziej zażarta niż w innych branżach, czy też nie? Na pewno jest trudniej i jest więcej konkurentów, ponieważ jest to branża mocno zdominowana przez afiliację. Przede wszystkim bardzo dużo graczy na rynku chwilówkowym odpuściło jako tako walkę o pozycję w wynikach wyszukiwania na rzecz oddania jej porównywarkom. W związku z tym porównywarek powstaje dużo, a każda z nich stosuje trochę inne metody, żeby pozycjonować swoją stronę. Jedni stawiają na jakość działań i długofalowe efekty, inni starają się robić to szybko, po kosztach, nie dbając o to, co się stanie ze stroną. Natomiast nie jest lekko. Okej, to może dodatkowym utrudnieniem są jakieś prawne regulacje, obostrzenia? Czy różni się jakoś to pod tym kątem w branży finansowej? W przypadku SEO takich obostrzeń nie ma, w sensie, że dawno temu Google stwarzało problemy dla firm pożyczkowych, ale to pod kątem reklamy AdWords. Natomiast w tym momencie ruch organiczny nie jest w żaden sposób obłożony obostrzeniami w zakresie promowania jako tako chwilówek, szybkich pożyczek. Okej. Grupa Lando jest dużym bytem biznesowym.
Może zdradziłbyś, jak wygląda kooperacja na linii SEO i PR w grupie? Przede wszystkim wykorzystujemy nasze wzajemne kontakty i naszą wiedzę, żeby budować jak największy zasięg organiczny działań. Dział PR przede wszystkim z racji tego, że ma dużo kontaktów, pozwala nam pozyskać nowe miejsca do publikacji. Z czasem my jako specjaliści SEO możemy wyjść z propozycją tworzenia kontentu na tych serwisach, które będą przekazywać wartość SEO do naszej strony, a jednocześnie realizować cele strony, na której publikujemy, tak? Czyli razem z działem PR planujemy content, który będzie przede wszystkim czytany przez kogoś, a z drugiej strony będzie nam pozwalał budować wartość SEO naszej strony. Czyli nie jest tak, jak zwykło się myśleć, że między SEO a PR-em jest jakaś rywalizacja i że nie do końca te działy są w stanie współpracować. Nie, uważam, że dział PR ma bardzo duże szanse na w ogóle pójście w kierunku pozyskiwania linków, ponieważ mają ogromne kontakty i bardzo mogą pomóc specjalistom SEO w zwiększaniu tej ilości linków do strony, wyszukiwaniu nowych miejsc, czy tworzeniu razem akcji, w których będzie fajnie wykorzystana publikacja i content, który będzie przede wszystkim wyszukiwany przez kogoś, tak? Czyli to nie będą jakieś martwe publikacje nieszukane przez nikogo. Dobrze. Na koniec może poproszę Ciebie o wskazanie jakichś wyróżników finansowego SEO dla finansów. Tak naprawdę dużym wyróżnikiem SEO finansowego jest ponadprzeciętna konkurencja, która no, z jednej strony stara się budować długofalową wartość, ale z drugiej strony trafiają się też sytuacje, w których można pójść na skróty. Nie zdarza się to w innych branżach, raczej większość branż dąży do tego, żeby działać długofalowo. No dobrze. Z mojej strony to będzie już wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchaczom również dziękuję za poświęcony czas. Przypominam oczywiście o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie, zaglądać na nasz profil na LinkedInie. Tam będą pojawiały się kolejne odcinki naszego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć, dzięki.